Witajcie! W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak ze starych, na pozór bezużytecznych kości pamięci można zrobić naprawdę ciekawe rzeczy. Włącznie z płytką rozwojową, pod którą napisałem środowisko do jej programowania. Serdecznie zapraszam na seans. Głównym bohaterem dzisiejszego odcinka są pamięci UV-EEPROM. Były one bardzo popularne w latach 80. i 90. Zazwyczaj przechowywały oprogramowanie urządzenia, w którym były zamontowane. Mają w nazwie UV nie bez powodu. Do ich wymazania potrzebne było kilkunastominutowe naświetlanie lampą UVC. Dzisiaj wydaje się to niedorzeczne. Mamy przecież pamięci wbudowane w mikrokontroler, które wymazuje się błyskawicznie bez użycia żadnych lamp. Ale to były inne czasy. UV-EEPROM i tak był dosyć wygodny. Były też pamięci bez tego śmiesznego okienka na środku, których w ogóle nie dało się wymazać. W razie wgrania błędnej zawartości taka pamięć nadawała się co najwyżej do śmieci. Co prawda już w latach 80. można było dostać pamięci wymazywane bez użycia lampy, ale były one znacznie droższe. Przed zapisem pamięć trzeba wymazać, dlatego mówiłem tutaj głównie o wymazywaniu. Tyle słowem wstępu, teraz przyjrzyjmy się bliżej obsłudze takiej pamięci, żebyście rozumieli to, o czym będę mówił w dalszych częściach materiału. Tak jak już wspominałem, w takiej pamięci zazwyczaj się działo oprogramowanie jakiegoś urządzenia. Słysząc słowo oprogramowanie, pewnie większość ma na myśli jakiś program z interfejsem graficznym, ale tutaj jest to coś zupełnie innego. W takiej pamięci siedzą sobie po prostu liczby. I to jest to całe oprogramowanie. To jest taki pojemnik przechowujący różne wartości. Taka pamięć ma wejścia, na które podajemy, którą liczbę chcemy odczytać. A na wyjściu pamięci pojawia się wybrana liczba. Wartość na wejściu nazywa się adresem, a na wyjściu są po prostu dane. Zakres wartości, jaki możemy na tym wyjściu uzyskać, jest mocno ograniczony. Wartości zarówno wejściowe, jak i wyjściowe podaje się w systemie dwójkowym, tak jak wszystko w cyfrówce. Wyjście ma 8 bitów. Jest 8 linii wyjściowych, wiadomo, każda linia to jest 1 bit. I najmniejsza liczba to będą same zera, czyli 0, a największa to same jedynki, 8 jedynek, czyli 255. Czyli tak w dużym skrócie taka pamięć to po prostu układ, który na wyjściu podaje różne wartości w zależności od tego, co ma na wejściu. Przypomina wam to coś? Bo mi przypomina bramki logiczne. Bramka logiczna także ma wejścia i wyjścia. Wartość na wyjściu zależy od tego, co jest na wejściu. Mamy teraz na płytce stykowej bramkę OR, która ma 2 wejścia i 1 wyjście, do którego jest podłączona dioda. W tym momencie na wejściu są zera i na wyjściu także jest 0. Jak podam na jedno z wejść jedynkę, na wyjściu pojawia się jedynka. To samo będzie jak podam jedynkę na drugie wejście. Oraz jak podam jedynkę na oba wejścia. Każda bramka ma swoją tabelę prawdy, która mówi o tym, jak zachowuje się wyjście w zależności od tego, co jest na wejściu. Myślę, że teraz już wyraźnie widzicie podobieństwo pomiędzy pamięcią a bramką logiczną. Gdyby na wyjściu danych pamięci pojawiało się to, w czasie kiedy na wejściu adresowym jest to, uzyskalibyśmy bramkę OR. Moglibyśmy uzyskać dowolne bramki, wystarczyłoby zapisywać tutaj inne wartości. Do pamięci możemy wpisywać dowolne wartości i zmieści się ich tam znacznie więcej niż 4, bo na przykład kilkadziesiąt tysięcy. Pozwala to na tworzenie układów, które wymagałyby tysięcy bramek logicznych. Nie bawimy się w mozolne projektowanie i lutowanie tysięcy bramek. Bierzemy sobie jedną pamięć i wgrywamy do niej odpowiedni wsad. Myślę, że powoli zaczynacie czuć, jak potężne jest to narzędzie. Współcześnie mamy układy FPGA, które są znacznie potężniejsze niż taka pamięć, a porównywanie ich do pojedynczej bramki logicznej już zupełnie nie ma sensu. Ale są rzeczy, do których nie potrzeba mocarnego FPGA i z powodzeniem idzie je postawić na starej kości pamięci. Zastosowania komercyjnego to raczej nie znajdzie, ale takie domowe, hobbystyczne, czemu nie? Jest to ciekawe zajęcie pokazujące, jak naprawdę działają układy cyfrowe. Po zdjęciu całej tej warstwy abstrakcji, która w dzisiejszych czasach ma już grubość całych kilometrów. Taka pamięć bez żadnych dodatkowych układów to układ czysto kombinacyjny. Co to oznacza? Dane na wyjściu zależą tylko i wyłącznie od tego, co jest na wejściu. Na wejście podajemy jakieś dane, na wyjściu coś otrzymujemy. I to cała filozofia tego układu. Żeby wycisnąć z tego coś więcej, na wejściu musiałby być układ, który cyklicznie zmieniałby wartość. Dzięki temu na wyjściu moglibyśmy uzyskiwać już sekwencję liczb, a nie pojedynczą liczbę. Układy sekwencyjne to jest na dobrą sprawę synonim elektroniki cyfrowej. Cyfrówka nie istniałaby bez układów sekwencyjnych.
Nawet czynność tak trywialna jak miganie diodą wymaga układu sekwencyjnego. Wartość na wyjściu takiego układu musiałaby się cyklicznie zmieniać w zależności od tego, co aktualnie na nim jest. Jak dioda jest zapalona, to w kolejnym kroku dioda będzie zgaszona, a jak jest zgaszona, to w kolejnym kroku będzie zapalona i tak w kółko. Za pomocą takiej gołej pamięci, nie ma jak tego uzyskać. Wartość na wejściu podaje się jedną i jedną wartość uzyskuje się na wyjściu. Trzeba czegoś dodatkowego, co by nam tą wartość tutaj zmieniało. Więc widzicie, koncepcja z pamięcią jako taką wielką bramką logiczną jest fajna, ale jeszcze czegoś nam tutaj brakuje, bo nawet zwykłej migającej diody nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną zrobić. Sygnał, który decyduje o tym, w którym momencie na wyjściu układu zmienia się stan, nazywa się sygnałem zegarowym. Jest to po prostu na przemian podawany stan niski oraz stan wysoki. I w tak trywialnym przypadku jak migająca dioda, moglibyśmy podłączyć tą diodę po prostu do tego sygnału zegarowego i tak, żeby ona nam migała. To jest dokładnie to, co widzicie teraz przed sobą. Ale co jakbyśmy chcieli, żeby ta dioda nam migała jakoś inaczej? Na przykład o tak. Tutaj trochę dłużej, tutaj takie szybkie mignięcie, tutaj dłuższa przerwa. To już nie jest dokładnie tym, czym jest sygnał zegarowy. Potrzebujemy jakiejś dodatkowej logiki, którą upchniemy do naszej pamięci. A oprócz tej dodatkowej logiki potrzebujemy jeszcze układu, który będzie reagował na sygnał zegara jedynie w wybranych momentach, na przykład na zboczu narastającym. Bo tylko tutaj chcemy, żeby stan na wyjściu układu się zmienił. Nie chcemy, żeby ten stan zmieniał się cały czas tutaj. On ma się zmienić tylko raz. Można do tego wykorzystać układy zatrzasków, które są taką prostą jednobajtową pamięcią. Zobaczcie, tu mamy wejście, a na wyjściu jest dioda. Teraz, niezależnie od tego, co podaje na wyjściu nic się nie dzieje. Mamy wejście na stanie wysokim, na wyjściu cały czas stan niski. Dopiero jak podam impuls zegara, stan z wejścia przechodzi na wyjście. I teraz już niezależnie od tego, co będę podawał na wyjściu nic się nie zmienia. Pomimo, że zegar jest cały czas na stanie wysokim, bo układ reaguje tylko na zbocze. A zobaczmy, co się stanie, jak stan z wyjścia podłączę na wejście, tyle że zanegowany, przepuszczony przez bramkę NOT. Jak na wyjściu jest 1, na wejście trafi 0. Jak na wyjściu jest 0, na wejście trafi 1. Zapodajmy sygnał z generatora na wejście zegarowe tego zatrzasku i zobaczcie, dioda nam miga. I to nie jest to samo miganie co wtedy, tylko 2 razy wolniejsze. Stan na linii zegarowej zmienia się 2 razy szybciej niż stan tej diody. Uzyskaliśmy układ sekwencyjny. Zobaczcie, jak na wyjściu jest 0 i podane jest zbocze zegara, na wyjściu pojawia się 1. Teraz przed chwilą na wyjściu było 1, pojawiło się zbocze, na wyjściu pojawiło się 0. Jest to dokładnie to, co chcieliśmy uzyskać. Stan na wyjściu, który pojawi się w następnym kroku, zależy od tego, co było poprzednio na tym wyjściu. A o tym, co pojawi się na wyjściu w kolejnych krokach, decyduje logika podłączona pomiędzy wyjściem a wejściem. W naszym przypadku jest to prosta bramka NOT. Ale możemy tutaj wstawić zamiast tej bramki naszą pamięć, która, tak jak wspomniałem, może zastąpić tysiące bramek. I uzyskamy wtedy naprawdę ciekawe rezultaty. Możemy wykorzystać pamięć do zbudowania takiego układu. Wyjście z pamięci wchodzi na zatrzask, zatrzask jest taktowany zegarem, a wyjście z zatrzasku wchodzi na wejście pamięci. Ten układ pozwoli nam na uzyskiwanie różnych sekwencji danych na wyjściu, w zależności od tego, co załadujemy w pamięć. Nie musimy wykorzystywać wszystkich wejść adresowych, żeby wpuścić tutaj dane z wyjścia. Możemy część wejść sobie zostawić, żeby wpuszczać tutaj nasze dane, które będą decydować, np. wybierać, jaką sekwencję danych uzyskamy tu. To, co teraz widzicie, to jest tak w ogromnym uproszczeniu cała elektronika cyfrowa. Jej podstawowe 2 elementy – logika i pamięć. Pamięć zapamiętuje, co aktualnie jest na wyjściu, a logika decyduje, co na wyjściu pojawi się w kolejnym kroku. Fachowo nazywa się to skończonym automatem stanów. I uwierzcie mi, że cały wasz komputer, na którym być może oglądacie teraz ten materiał, można by rozrysować w postaci takiego automatu. Oznacza to tyle, że jedynie z takich pamięci oraz zatrzasków można by zrobić cały komputer. Kto mnie ogląda od dłuższego czasu, ten się domyśli, że ja aktualnie buduję komputer z takich pamięci i już nawet mam trochę tych układów polutowanych.
Zastanówmy się jeszcze nad jedną rzeczą. Czy nie dałoby się zbudować układu sekwencyjnego bez korzystania z zatrzasków, używając jedynie kości pamięci? Pamięć nie posiada wejścia zegarowego. W związku z czym dane na wyjściu cały czas zależą od tego, co jest na wejściu. Nie możemy zrobić sobie tak, że zmieniamy dane na wejściu, a na wyjściu dane się nie zmieniają. One zawsze będą się zmieniać. Można taką sytuację zasymulować, usuwając zatrzask z tego naszego prostego migacza. Wyjmę zatrzask, a wejście tej bramki NOT podłączę bezpośrednio do jej wyjścia. No i co? No nie chce to działać. Dioda świeci się na stałe, nie miga. Zrobiliśmy generator, który na płytce stykowej jest wyjątkowo niestabilny, a przecież nie o to nam chodziło. Czyli co? Wychodzi na to, że układ, w którym wyjście pamięci jest podłączone bezpośrednio do jej wejścia, bez użycia zatrzasku, nie ma prawa działać. Ale czy na pewno? Przyjrzyjcie się dokładnie temu, co ja tutaj mam na płytce stykowej w tym momencie. Pojedyncza kość pamięci, zwykły UV-EEPROM, żadnych ukrytych układów. No widać wyraźnie, że jest to układ sekwencyjny, zbudowany na pojedynczej kości UV-EEPROM. Zero dodatkowych elementów. Jakim cudem jest to możliwe? Przecież przed chwilą widzieliśmy, że takie układy się po prostu wysypują. Prześledzimy teraz działanie tego na pozór niemożliwego układu krok po kroku, żebyście dokładnie zrozumieli, jak to tak właściwie jest możliwe. W pamięci mamy wykorzystane 3 wejścia adresowe i 2 wyjścia danych. Na początku musimy zrozumieć, w jaki sposób taka pamięć reaguje na zmianę adresu. Po zmianie adresu nowe dane nie pojawiają się natychmiast. Występuje tutaj opóźnienie wynoszące coś rzędu 100 nanosekund. Dopiero po nim na wyjściu mamy nowe dane. Nazywa się ono czasem dostępu. Czas ten jest zazwyczaj wyraźnie opisany na obudowie pamięci. Przykładowo myślnik 12 oznacza 120 nanosekund. Przy zmianie adresu występuje też inne opóźnienie nazwane czasem propagacji. Jest to czas od zmiany adresu do jakiejkolwiek reakcji pamięci na tą zmianę. Bo reakcją niekoniecznie musi być wystawienie nowych danych. Może to być także tymczasowe wystawienie syfu, a prawidłowe dane pojawią się dopiero po upłynięciu czasu dostępu. Jeżeli po zmianie adresu na wyjściu pamięci pojawiają się jakieś losowe dane, to wejdą one na wejście adresowe i układ się wysypie. Taka pamięć nie nadaje się do przedstawianego tutaj zastosowania. Z moich obserwacji wynika, że większość pamięci wystawia prawidłowe dane już po czasie propagacji, ale część z nich chwilę później zaczyna wystawiać losowe dane aż do upłynięcia czasu dostępu. Na szczęście są pamięci, które zapewniają stabilne dane już po czasie propagacji. Królują tutaj kości z serii M27C, no i niestety tylko one. Nie znalazłem u siebie innej serii, która działałaby tak samo dobrze. Wydawać by się mogło, że opóźnienia dostępu są złe i chcemy je minimalizować, ale to właśnie dzięki nim ten układ działa. Przejrzyjmy się teraz w jaki sposób. Po lewej macie zawartość pamięci, zależność danych na wyjściu od adresu na wejściu. Po podpięciu zasilania układ startuje od adresu 2. Dane wystawiane wtedy na wyjściu wywołują na wejściu właśnie ten adres. Układ zatrzaskuje się w tym położeniu. Podajemy teraz pobudzenie z zewnątrz. Zmieniamy stan linii zegarowej na wysoki. Na wejściu wywołuje to adres 3 i po upłynięciu czasu propagacji pamięć zaczyna przechodzić pod ten adres. Na wyjściu pojawiają się dane przypisane do tego adresu, a zmiana danych na wyjściu powoduje kolejną zmianę adresu. Po upłynięciu czasu propagacji pamięć zaczyna wystawiać nowe dane, ale są one takie same jak poprzednie. I co więcej, nie wywołują innego adresu na wejściu. Układ ponownie jest stabilny. A co się zmieniło? Zaświeciła się dioda. I pomimo, że zegar cały czas jest na stanie wysokim, stan diody nie ulega zmianie. Układ na pozór czysto kombinacyjny reaguje na zbocze zegara. Po pewnym czasie zegar wraca na stan niski, co powoduje kolejną zmianę adresu na wejściu. Po upłynięciu czasu propagacji na wyjściu pojawiają się dane spod tego adresu. Jak się pewnie domyślacie, po wystawieniu nowych danych adres znowu się zmienia. Pamięć przechodzi pod niego i chwilę później wystawia nowe dane. Są one takie same jak poprzednie i nie powodują przejścia pod kolejny adres. Układ znowu doszedł do stabilnego położenia. Przeszliśmy właśnie przez jeden pełny takt zegara, który spowodował zaświecenie się diody. Podajmy kolejny i zobaczmy co się stanie. Adres się zmienia i zaraz potem na wyjściu pojawiają się nowe dane. Powoduje to przejście pod kolejny adres, ale dane na wyjściu się nie zmieniają. Układ ponownie jest w stanie stabilnym. To wróćmy z zegarem z powrotem na stan niski. Adres się zmienia i po czasie propagacji na wyjściu pojawiają się nowe dane. Skutkuje to zmianą adresu, ale dane zostają te same.
Dane spod tego adresu wywołują przejście pod właśnie ten adres i układ ponownie zatrzaskuje się w stabilnym położeniu. W ten sposób wróciliśmy do punktu wyjścia, z powrotem jesteśmy pod adresem 2. Można zrobić układ sekwencyjny bez zatrzasków? Można. Wystarczy tylko trochę pomyślunku. Zobaczmy teraz te wszystkie opóźnienia, o których mówiłem, na oscyloskopie. Ten kanał mamy podpięty do sygnału zegarowego, a ten jest podpięty do diody, która tutaj nam sobie miga. No i zobaczmy, ile to opóźnienie wynosi. Tak na oko mamy tu jakieś 36 nanosekund. To jest znacznie niżej niż deklarowany czas dostępu dla tej pamięci, bo to jest pamięć 12, 120 nanosekund. Tymczasem mamy tutaj 36. To nie jest czas dostępu, to jest, tak jak mówiłem, czas propagacji. I widzicie, od razu po czasie propagacji mamy prawidłowe dane na wyjściu. Taka pojedyncza kość pamięci ma naprawdę spore możliwości. To, co teraz widzicie, to jest sygnał zegara, który ten układ wytwarza sam sobie. No wierzcie lub nie. Ale patrzcie, jak wyjmę ten kwarc z płytki, zegar ginie. Wkładam kwarc, zegar z powrotem się pojawia. Tu nie ma żadnych dodatkowych elementów. Ten EPROM taktuje sam siebie. I to nie z jakąś randomową częstotliwością, tylko ładnymi 4 MHz. Tyle, ile pisze na kwarcu. Ten pojedynczy EPROM realizuje sprzętowe SPI. Zobaczcie, tutaj podaje dane, które chcę wysłać. Jak to zresetuję? Normalnie wysyłane są dane. Tutaj nie za wiele widać, bo to się odświeża praktycznie na to samo, co było. Ale zobaczcie, przestawię tutaj kilka bitów na tym deep switchu. Widzicie, zmieniło się to, co wysyłamy. Ustawię najmniej znaczący bit. I poszedł teraz najmniej znaczący, ustawiony na 1. To naprawdę działa. Sprzętowe SPI na pojedynczym UV-EPROMie. Naprawdę jest niewiele miejsc w internecie, gdzie możecie zobaczyć takie rzeczy. Po zwarciu tego kwarca wskakuje tutaj najwyższa możliwa częstotliwość, jaką taki EPROM jest w stanie przerobić. Ponad 15 MHz. Dla EPROMa 12. A najlepsze jest to, że to dalej będzie działać. Patrzcie na to. Widzicie? Dalej nam to SPI wysyła. Może już nie do końca to, co powinno być wysłane, bo tutaj widzę. Tu może być problem, bo to zbocze pojawia się akurat wtedy, kiedy wystawiamy dane, a powinno się pojawić po. No nie wiem, trzeba było sprawdzić. Jak na przykład taki pamięć flash SPI na to zareaguje. Ale widzicie, dalej to działa, dalej wysyła to, co powinno zostać wysłane. Taktowanie generowane przez EPROMa nie może być szybsze niż maksymalne taktowanie, jakie ten EPROM przerobi. To jest właśnie maksymalne taktowanie, bo szybsze być nie może, bo on generuje ten zegar sam sobie. Czyli co, wygląda jak rozwiązanie idealne. Nie dość, że na jednej kości mamy układy sekwencyjne bez dodatkowych układów, to jeszcze czas działania tego układu jest dużo szybszy niż wynikowy z czasów dostępu takiej pamięci. No niestety nie. Wszystko się wyjaśni, jak podmienimy sobie tutaj kość pamięci. Zamiast tej EPROMki wstawimy teraz tą. Wciskam ją w płytkę stykową. No i co? Nie działa. Pojawia się to, o czym mówiłem. Syf. Spójrzcie, czas propagacji jest tutaj jeszcze niższy niż w przypadku tamtej pamięci. Poniżej 30 nanosekund. Ale zaraz po nim pojawia się syf. I to on nam tutaj psuje zabawę. I spójrzcie, to jest pamięć 150 nanosekund. I tutaj po tych 150 nanosekundach, no mamy już prawidłowe dane, czyli wszystko się zgadza. Ale w czasie pomiędzy czasem propagacji a czasem dostępu, mamy syf, jakieś losowe dane, które nam tutaj psują zabawę. Włażą na wejście adresowe i pamięć głupieje. Zobaczmy, jak zachowa się ta kość. To jest ten sam producent, ale inny typ. Tu mamy literkę C w nazwie, czyli to jest CMOS. Tu jej nie ma, czyli to jest NMOS. Trochę starsza pamięć, zresztą widać. Tutaj mamy rok produkcji 97, tutaj 92. Jako ciekawostkę powiem wam, że ta pierwsza liczba, dwucyfrowa, to jest rok produkcji na takich pamięciach, a ta kolejna to jest tydzień danego roku, w którym pamięć została wyprodukowana. I tak się datuje nie tylko pamięci, także inne układy. Tu mam licznik i widzicie, 91 rok, 6 tydzień 91. Dobrze, wpycham tą pamięć w płytkę stykową. No i zobaczcie, działa. Także działa. Tu mamy trochę większy ten czas propagacji.
Być może to jest jakaś mieszanka czasu propagacji z czasem dostępu. Ale powiem wam ze swojego doświadczenia, że na tych pamięciach, na NMOS, też to średnio działa. Taki prosty układ wam pójdzie. Ale bardziej złożone się wysypują. To ostatni zawodnik. Pamięć EEPROM. To nie jest ani EEPROM, ani flash. To jest EEPROM, ale wymazywany elektrycznie. Już bez tego okienka nie trzeba tu lampy żadnej. Na pierwszy rzut oka wszystko działa. Ale widać, że tutaj też pojawia się jakiś syf. I powiem wam, że to też działa bardzo niestabilnie. Teraz ta pamięć wie, że tutaj się kameruje, więc chce się pokazać z jak najlepszej strony. Ale jakbym to nagrywanie wyłączył, to jestem pewien, że chwilę później to by działać przestało. Więc układy sekwencyjne na jednej kości pamięci to ciekawe rozwiązanie, ale jest mało pamięci, które je wspierają. Zobaczcie, o wilku mowa. Wystarczy, że ja palcem dotknę sondy i wszystko się wysypuje. Natomiast kości z serii M27C nie obchodzi, czy ja tutaj dotykam sondy, czy nie. Działa to cały czas. To było trochę złych wiadomości, a teraz czas na dobre. Układy sekwencyjne na kościach, które tam nie chciały działać, z powodzeniem zadziałają z tym rozwiązaniem. Tutaj nieważne jest to, czy po zmianie adresu pamięć wystawia przez chwilę syf na wyjście, czy nie. Jeżeli zegar nie będzie przesadnie szybki, te dane tutaj zdążą się ustabilizować, zanim zostaną zatrzaśnięte i wpuszczone na wejście. I właśnie na to rozwiązanie się zdecydowałem, projektując płytkę rozwojową pod takie pamięci. Skoro już wspomniałem o płytce rozwojowej, to myślę, że to najwyższy czas, aby wam ją zaprezentować. Dlatego werble proszę, bo przed wami pierwsza na świecie płytka rozwojowa pod UV-promy. Przedstawiam wam płytkę rozwojową ePromaster. Ma ona wszystko, czego potrzeba do tworzenia własnych hardware'owych rozwiązań. Na pierwszym planie jest oczywiście kość UV-EPROM i powiem wam, że to wcale nie musi być UV-EPROM. Można zrobić sobie tak, że nazwijmy to wersję premium, w której będziemy mieli tutaj pamięć flash. Wyciągamy pamięć, wsadzamy w programator, programujemy, wsadzamy z powrotem w płytkę. Ta płytka zadziała praktycznie z każdą pamięcią równoległą. Nawet z pamięciami w innych obudowach. Widzicie, ta jest taka dosyć duża. Wejdzie tu też taka pamięć. I nie tylko, bo płytka jest kompatybilna także z takimi małymi pamięciami. Po tej stronie są wejścia adresowe naszej pamięci. Tu mamy wyjście pamięci, a tutaj są wyjścia dwóch zatrzasków. Zobaczcie, po drugiej stronie mamy zatrzaski podpięte do wyjścia danych pamięci. Siedzi tu jeszcze sobie bramka logiczna i to by było w sumie na tyle. Tu się podpina zasilanie, a tutaj konfigurujemy zegar. Mamy do wyboru dwa źródła zegara, albo generator RC, którego częstotliwość regulujemy sobie tu, a tutaj wybieramy pojemność kondensatora, żeby mieć większy zakres częstotliwości, albo możemy też wybrać kwarc. Potrzebujemy 4 MHz? Nie ma problemu. Bierzemy sobie kwarc 4 MHz, wtykamy tutaj i mamy ładne 4 MHz. Tutaj działają gdzieś tak od 2 do 10 MHz kwarce. Ostatnią zworką możemy zapodać sygnał zegara na to wejście adresowe pamięci. Żeby pamięć wiedziała, do którego zatrzasku będą zatrzaskiwane dane na najbliższym zboczu zegara. Tu mamy to opisane. Ten zatrzask to są takie wyjścia ogólnego przeznaczenia, a ten jest przeznaczony na stan naszego układu. Stan to są te dane, które wpuszczamy z powrotem na wejście, żeby generować różne sekwencje. A tutaj wystawiamy dane, które zależą od tego, w jakim stanie aktualnie się znajdujemy. No i tutaj widzicie, tu dane wchodzą na zboczu opadającym zegara, a tutaj na zboczu narastającym, więc pamięć musi wiedzieć, jaki jest obecnie stan zegara, żeby wystawić odpowiednie dane na wyjście. Albo dla tego zatrzasku. Mamy tu jeszcze, niczym na płytce Arduino, przycisk resetu. Resetuje on stan układu, stan wraca do zera. Tutaj możemy sobie wybrać, które bity stanu podajemy na wejścia pamięci, bo nie musimy podawać wszystkich 8. Możemy na przykład podawać jedynie 4, a te wejścia wykorzystać jako takie wejścia użytkownika i podawać tutaj cokolwiek, żeby na przykład wybierać różne sekwencje na wyjściu. Albo nie wiem, wpuszczać tu jakieś liczby, które ta płytka będzie przetwarzać. Swoboda konfiguracji jest naprawdę duża. Ale sama płytka to nie wszystko. Potrzebujemy jeszcze narzędzia, którym będziemy generować wsady dla naszej pamięci.
Można się zapytać, czy ja te wszystkie dotychczasowe wsady dla pamięci generowałem ręcznie. Bynajmniej. Napisałem własne środowisko do programowania tej płytki, w którym naprawdę łatwo pisze się kod pod UV-promy. Słyszeliście kiedyś takie określenie? Szczerze wątpię, dlatego teraz szybciutko przechodzimy sobie do omówienia środowiska, żebyście mogli tę nietypową myśl techniczną zobaczyć na własne oczy. I mamy nasze środowisko, proste, minimalistyczne, robiące dokładnie to, do czego zostało stworzone. Macie teraz przed sobą kawałek kodu. To jest ten kod, który ja tak pieczołowicie tłumaczyłem na przykładzie migającej diody. I te 8 wartości pod 8 adresami to był wynik, nazwijmy to, kompilacji tego kodu. Słysząc słowo kompilator, część może pomyśleć o jakiejś wielkiej, skomplikowanej maszynie. Ale muszę wam powiedzieć, że stworzenie tego środowiska było śmiesznie proste, aż sam się zdziwiłem, jak łatwo przyszło mi stworzenie tego narzędzia. To jest tak naprawdę JavaScript z drobną nakładką. Więc jak ktoś pisał w JavaScriptie, to będzie się tutaj czuł jak ryba w wodzie. Ponieważ cała ta nakładka ogranicza się do deklaracji tego typu. Jak się pewnie domyślacie, A to są wejścia adresowe, a D to są wyjścia danych. Z wejść adresowych będziemy odczytywać wartość i będziemy ją wystawiać na wyjścia danych. W nawiasie podajemy, które konkretnie wejście adresowe albo wyjście danych, albo jaki zakres tych wejść lub wyjść. Na przykład A15:0 to będzie liczba odczytana z wejść adresowych od 15 do 0. 15 to będzie najbardziej znaczący bit, 0 to będzie najmniej znaczący. To narzędzie sprawdza, jakie jest najwyższe używane wejście adresowe. Bo tutaj w kodzie widzicie, tych wejść jest używanych niewiele, raptem 3, więc jak ja bym teraz to tutaj zmienił, to spójrzcie, mamy użytych raptem 8 bajtów. Jak przywrócę to, co było, teraz kompilujemy na pamięć 64 KB. Zakres wykorzystanych wyjść danych też ma wpływ na zachowanie kompilatora. Jakbym tutaj na przykład dał 8, to zobaczcie, teraz korzystamy z magistrali 16-bitowej, bo mamy już 9 linii danych. Na 8-bitowej to się nie zmieści. Jak wpiszę na przykład 4, to już korzystamy z 8-bitowej. Ogólnie polecam na początku kodów dawać właśnie takie coś. Tym definiujemy, jaki jest używany zakres wejść adresowych, a tym przypisujemy domyślną wartość do wyjść danych. Żeby w razie jak dalej tu żadnej nie przypiszemy, to będzie ta domyślna, która czy tak czy siak będzie wynosić 0, nawet jak tego nie napiszemy, ale jednak warto to dać choćby dla czytelności kodu. Dalej przypisujemy do stałych wartość jednego z wejść adresowych, wejścia A0 i nazywamy je zegarem. Tutaj od razu wypuszczamy na wyjście D0 zanegowaną wartość tego zegara. I ta zanegowana wartość wchodzi później na wejście A1. To jest podłączone zewnętrznie, już w naszym układzie. To, że my napiszemy takie coś w środowisku, to nie znaczy, że teraz na A1 nam wejdzie to. To tak nie działa, musimy to zewnętrznie podłączyć. I zobaczcie, tutaj mamy kolejną stałą, którą wykrywamy zbocze narastające zegara. Co to tak właściwie jest? Żeby to było prawdą, zarówno zegar, jak i jego negacja muszą być na stanie wysokim. Na pierwszy rzut oka to jest niemożliwe. Negacja nigdy nie będzie taka sama jak zegar. Ale pamiętajmy o czasie propagacji. To właśnie dzięki niemu po podaniu stanu wysokiego na linię zegara, czyli wejście A0, przez chwilę na tym wyjściu cały czas będzie 1, bo wcześniej tu było 0, to tu zanegowane 0 to było 1. Tu jest 1, to jest prawdą wtedy. Jeżeli mamy zbocze narastające, stan się zmienia, negujemy go. A niezależnie od tego, czy to zbocze jest, czy go nie ma, do wyjścia D1 przypisujemy ten aktualny stan. Zawsze trzeba przypisywać stan na wyjście, niezależnie od tego, czy go zmieniamy, czy nie. No w ten sposób to działa. Teraz widzicie przed sobą kod tego SPI. To ten EPROM, co taktował sam siebie. To już jest znacznie bardziej złożony niż tamten przykład. I jak ktoś pisał kiedyś pod FPGA, to pewnie przyzna, że to dosyć mocno przypomina kod pod FPGA. Tego już nie będę dokładnie omawiał, bo nie mamy na to czasu. Te wszystkie kody, które tutaj się pojawiają, no i oczywiście całe środowisko, wszystkie pliki związane z płytką rozwojową, będziecie mieli w plikach projektowych, link tradycyjnie w opisie. Miłej zabawy. Zasada działania tego jest wbrew pozorom banalnie prosta. Po prostu przechodzimy po wszystkich możliwych adresach i patrzymy, jaką wartość wtedy ma A0, A1, A2 i tak dalej. To jest genialne w swojej prostocie i się nie myli.
Można tam tworzyć cuda na kiju i zostaną one skompilowane prawidłowo. Cała pętla kompilująca to jest tyle. Zobaczcie. 30 linii. A cały ten program to jest nieco ponad 500 linii. To jest naprawdę bardzo mało, jak na takie narzędzie. To jest pierwsza wersja tego softu. Na drugą wersję niestety nie było już czasu. I ta pierwsza wersja pozwala na naprawdę bardzo dużo, aż za dużo. I myślę, że w drugiej wersji trzeba będzie trochę ograniczyć zakres rzeczy, które można w tym zrobić. Bo ktoś wam może zrobić psikusa i zrobić na przykład takie coś. No i zobaczcie, co się stanie, jak ja spróbuję teraz skompilować ten kod. Cały kod nam zniknął. Nie ma go tutaj. To działa, ale na razie tak średnio ma zabezpieczenia. Co postaram się poprawić w drugiej wersji. Napisany tutaj kod można sobie zapisywać. Tutaj mi zniknął komentarz, który wtedy był, bo go nie zdążyłem zapisać. Teraz zobaczcie, Ctrl S robię, odświeżę i jest to, co zapisałem sobie. W przeglądarce można jeden kod sobie zapisać i on tu będzie siedział. Ale polecam używać do bardziej złożonych programów zewnętrznego edytora. I później robimy Ctrl A, Ctrl C, a tutaj Ctrl A, Ctrl V, kompilujemy, działa. Ma to też obsługę błędów w kodzie i jeżeli to możliwe, to nam powie, gdzie ten błąd jest. Spójrzcie. Idle is not defined, bo powinno być idle. Zaznacza nam, gdzie w kodzie jest błąd. Działa po prostu pięknie. Niczym Arduino IDE. No to spróbujmy zbudować w tym coś ciekawego. Na początek układ kombinacyjny. Powiedzmy układ dzielący dwie 8-bitowe liczby. Dwie 8-bitowe liczby to będzie 16 wejść, czyli definiujemy tutaj w ten sposób, że potrzebujemy 16. Tutaj klasycznie przypiszemy 0. No i lecimy z dzieleniem. Najpierw musimy wziąć argumenty wejściowe, czyli powiedzmy arg0, to co będziemy dzielić. I tutaj piszemy, co to tak właściwie ma być. Powiedzmy, że weźmiemy sobie wejście adresowe od 15 do 8. Teraz arg1, dzielnik, to będzie a od 7 do 0. Tutaj można dowolne liczby wpisać. Mógłbym równie dobrze wpisać sobie coś takiego. To nie musi być w kolejności. Dowolne kolejności tutaj można wpisywać i to będzie działać. Albo na przykład 0,7. Wtedy najbardziej znaczący bit to będzie 0. Zerowy, wejście adresowe. Na wyjście przypiszemy po prostu wynik dzielenia arg0 przez arg1. No i kompilujmy. I co? Wysypał się i nie pokazuje nam, co jest nie tak. Na ten błąd trzeba uważać. Wysypał się, ponieważ na początku występuje tutaj dzielenie 0 przez 0. A ile to wynosi? Not a number. Jak gdzieś w kodzie występuje takie coś, to nasz kompilator próbuje się dowiedzieć, co to jest tak właściwie za wartość. Ale tutaj to zawsze będzie not a number przy dzieleniu 0 przez 0. Więc na to trzeba uważać. Rozwiązanie jest proste. Wystarczy dodać tutaj ifa sprawdzającego. Czy nasz dzielnik nie równa się 0. I teraz dajemy tutaj to. I tutaj można jeszcze dodać else'a, żeby wywalał nam maksymalną wartość przy dzieleniu przez 0. Zobaczmy teraz. Działa. Możemy to pobrać. Pamięć już w programatorze, więc wgrywamy. Wetknijmy zaprogramowaną pamięć do płytki i zobaczmy, czy to działa. Podaję zasilanie dla obudowy DIP28 i wyciągam tutaj z worki. To jest układ kombinacyjny. Tutaj nie mamy żadnego sprzężenia z wyjścia. No i tu teraz podamy sobie liczby, które będziemy dzielić. Jeszcze wyjmę tą z worka, żeby zegar nie wchodził na wejście A8. Wszystko połączone, wynik dzielenia będziemy widzieli na wyświetlaczu. Zrobionym oczywiście na UV-promach. Odpalam zasilanie. No i podajmy na wejście jakieś liczby. Podzielmy na przykład 240 przez, no nie wiem, 7. Zobaczcie, co mamy na wyświetlaczu. 34. Czy to się zgadza? Jak najbardziej. Pamiętajmy, że to jest dzielenie z zaokrągleniem w dół. Klasyczne dzielenie binarne. Dzielę teraz 250 przez 23. Wynik także się zgadza. Zobaczmy jeszcze dzielenie przez 0.
Prawidłowo, 255. Widzicie, jedna kość pamięci i sprawa załatwiona. A tak musielibyśmy się bawić w 8 układów odejmujących i multiplexerów. Bo takie są elementy 8-bitowego układu dzielącego. To było tak na rozgrzewkę, a teraz zróbmy sobie coś bardziej złożonego. Na przykład regulator PWM. Będzie to już układ sekwencyjny. Więc tutaj już zdefiniujmy sobie nasz zegar, który na płytce EPROMaster to jest wejście A8. Regulator PWM składa się z licznika, który ma jakąś swoją wartość, na której aktualnie jest. Więc zdefiniujmy to. Powiedzmy, że to będzie to sprzężenie zwrotne na płytce, czyli wejścia od 7 do 0. No i potrzeba jeszcze wejścia, którym będziemy regulować współczynnik wypełnienia. Do tego użyjemy wejść od 16 do 9. Podstawowym blokiem dla płytki EPROMaster będzie takie coś. Musimy patrzeć, na jakim stanie jest zegar. Bo na zboczu opadającym zatrzaskujemy dane do wyjścia użytkownika, a na zboczu narastającym do zatrzasku stanu. Tutaj już w kodzie nie wykrywamy zbocza zegara, bo mamy zatrzaski. Zegar wchodzi sobie na zatrzaski. Tu jedynie musimy wiedzieć, na jakim stanie jest zegar. To najpierw ogarnijmy sobie przechodzenie pomiędzy kolejnymi stanami. W ten sposób stan zostanie zwiększony o 1. Powiedzmy, że użyjemy zerowego wyjścia zatrzasku, tego zatrzasku użytkownika jako wyjścia PWM. I na wyjściu będzie 1 tylko wtedy, kiedy ustawiony współczynnik wypełniania jest większy od aktualnej wartości licznika. I wydaje mi się, że to tyle. Najwyżej będziemy to jeszcze później debugować. Tu warto to zwiększyć, żeby pokazać, że teraz używamy większej pamięci. Kompilacja przeszła, pobieramy i wgrywamy. Teraz użyjemy klasycznego UV-EPROMa. Skonfigurujmy jeszcze naszą płytkę. W układzie sekwencyjnym już potrzebujemy mieć zegar podawany na to wejście. Potrzeba też sprzężenia tutaj, żeby układ wiedział, w jakim stanie się znajduje. No i jeszcze potrzeba zegara. Wybierzmy kwart, czyli z worka tu i włóżmy 4 MHz. No i oczywiście trzeba wyjąć tą z worka, które wcześniej nam podawało zasilanie. Bo teraz zasilanie mamy już tutaj na tej najwyższej nodze. Spójrzcie na oscyloskop. Tutaj mamy zegar, który płytka sobie generuje, ładne 4 MHz, a na wyjściu naszego regulatora PWM coś się dzieje. Mamy tutaj dosyć duży współczynnik wypełnienia, bo podaliśmy dużą liczbę na wejściu. A zmniejszmy ją. Zobaczcie, współczynnik zmalał. To teraz stopniowo go zwiększajmy. Widzicie? Współczynnik rośnie. Mamy funkcjonalny regulator PWM, zrobiony na UV-EPROMie. Kod, pod którego został napisany, niczym pod FPGA. Kilka minut i po sprawie. Czas na kolejny, ostatni już, jak się pewnie domyślacie, najgrubszy przykład. Nie będę go tutaj dokładnie omawiał, uruchomimy go i zobaczycie, co robi. Układ zmontowany, wciskam reset i obserwujcie terminal. I tym akcentem zakończymy dzisiejszą EPROMową wyprawę. Dziękuję wszystkim, którzy wciąż oglądają. Jeżeli się podobało, koniecznie zostawcie po sobie łapę w górę. Żeby nie przegapić kolejnych produkcji i jednocześnie dodać mi motywacji, subskrybujcie kanał. I do zobaczenia w kolejnych, równie ciekawych materiałach.